Jest w Polsce takie miasto, złe. I jakże obłudne, bo jakby welon żałobny spowite, a drwiące ze śmierci. Tysiące szczytów wyniosło w podniebia wysoko, a spodem we krwi się płuży. Nieugiętą moc czerpie z wiotkich kwiatów bawełny, a z martwego złota życie. Występkom zawdzięcza zasługę. Bartkiewicz, Złe miasto, 1907. Nazywam się Agata Zysiak, jestem socjolożką historyczną, zajmuję się m.in. badaniami Łodzi, o której dzisiaj będziemy mówić. Przez dobre kilka lat razem z grupą historyków, kulturoznawców i także socjologów zastanawialiśmy się, jak to jest, że ciągle o Łodzi mówi się źle. Dlaczego Łódź jest złym miastem? A dlaczego w ogóle myślimy, że jest złym? Myślę, że w tym roku 2020 to już jest troszkę mniej oczywiste niż parę lat temu, kiedy łódzcy aktywiści licytowali się, a że tutaj nie ma Łodzi na mapie pogody, a że tutaj znowu ktoś się zdziwił. O, ciekawe rzeczy robisz, jesteś z Łodzi? Niemożliwe. Czy wszystkie powiedzenia, które kolekcjonowaliśmy, typu kto z Łodzi pochodzi, ten sam sobie szkodzi. Natomiast poza taką wiedzą potoczną mamy od lat twarde dane dotyczące jakości życia, sondaży z mieszkańcami na temat właśnie jakości życia, zadowolenia z miasta i można powiedzieć, że wypadamy gorzej niż reszta dużych miast w Polsce, to po pierwsze. A po drugie mamy całą kolekcję różnego rodzaju tekstów kultury, które w jakiś sposób z Łodzi szydzą, przedstawiają właśnie jako miasto złe. I myślę, że nasze potoczne doświadczenie często potwierdza ten negatywny stereotyp. Parę lat temu zdecydowaliśmy się grupą badaczy, historyków, socjologów spróbować znaleźć odpowiedź, dlaczego tak jest, dlaczego Łódź jest złym miastem. W tym celu cofnęliśmy się do początków Łodzi przemysłowej, czyli właśnie XIX wieku i badaliśmy zarówno teksty kultury, powieści, reportaże, jak i codzienną prasę. Wydaje mi się, że ta codzienna prasa była o tyle istotna, że ona rzeczywiście kształtowała dzień po dniu doświadczenie ludzi. Natomiast z perspektywy stereotypu złej Łodzi istotniejsze wydają się reportaże, czyli właśnie pierwsze obrazy miasta, jakie trafiały poza Łódź, trafiały do świata na temat tego dziwnego tworu, który w środkowej, właściwie wschodniej części zaboru rosyjskiego wykwitł nagle na wielką stolicę przemysłu tekstylnego. Robocza teza mogłaby brzmieć: Łódź jest zła, bo jest była zbyt nowoczesna, zbyt kosmopolityczna, kapitalistyczna, zbyt uprzemysłowiona dla polskiego inteligenta, polskiego czytelnika. Nie przystawała do wyobrażenia polskiego miasta i tego, jak nowoczesność właśnie w takiej polskiej wersji ma wyglądać. Wydaje mi się, że moglibyśmy się cofnąć już do pierwszych opisów z lat 50., czyli 30 lat po tym, jak właściwie zaczął się rozwijać przemysł w Łodzi i już widać pewne kluczowe dla późniejszych właśnie stereotypów, dla późniejszego wizerunku Łodzi elementy. Miasto z 30 tysiącami ludności, a żadna wieża kościelna górująca nad miastem nie powita cię z daleka. Jeden gwar żyjącego ludu nie oderwie twej uwagi od niskich domków, pod sznur i cyrkiel stawianych. Tylko czarne i czerwone fabryczne kominy pytają się nieba, jak prędko wróci się nakład wyłożony na wysokie mury. Tylko szmer i warczenie kółek warsztatowych objawia ci modlitwę, którą powtarza całe miasto od wschodu aż do zachodu słońca. Zaraz poznasz, że to nie miasto polskie stoi przed tobą, a gdy wjedziesz w jego ulicę, długą przeszło na milę, ogarnia cię jakiś dziwny niesmak. Tak wszędzie głucho, pusto, milcząco i strasznie pracowito. Pojawiają nam tu się już pierwsze komponenty. Trochę odstającego miasta właśnie bez kultury, bardzo śpieszącego się z jednej strony, a z drugiej właśnie pustego, pełnego kominów, odgłosy, cała ta sensoryka przebywania w mieście jest zupełnie inna niż w miastach, które przyjezdny z Warszawy, z Lwowa, Krakowa zna z własnego doświadczenia. Łódź jest najbrzydszą z pozoru kobietą. Jest piegowatą na twarzy, kosmopolitką z przekonań, jest panną posażną, a szpetną, a przytem rozumną. Nie można, nie wypada i nie należy jej szykanować, a przecież trudno kochać i przyzwyczaić się do jej fizjonomii. A przecież trzeba wstręt do tego miasta przezwyciężyć. To przezwyciężanie zaczęło się tak naprawdę dopiero w latach 80., 90., kiedy Łódź jest już wtedy drugim po Warszawie największym miastem. Jest 4 razy większa niż Kraków, 2 razy większa niż Lwów. To jest gigantyczna metropolia i tak naprawdę dopiero wtedy jest na tyle duża, na tyle zajmująca, na tyle nie da się jej ominąć, że wreszcie zaczyna przyjeżdżać warszawska inteligencja i ją opisywać na większą skalę. W tym momencie rodzi się cały gatunek takich
kolonialnych reportaży, które bardzo często mają podobną strukturę, to znaczy jest ten dojazd do miasta, widać na horyzoncie las kominów i tak jak moglibyśmy to porównać do opisu dzikiej dżungli czy piramid, nagle odkrywane jest zupełnie nowe miasto w centrum Polski, w centrum Królestwa Polskiego. Towarzyszy temu oczywiście orientalizacja. To miasto jest inne, jest obce, jest opisywane niemal jak dzikie ludy. Tak? Te masy robotnicze łodzi pełnią podobną funkcję co do właśnie, tak jak pierwsza rodząca się antropologia społeczna opisuje właśnie dzikie plemiona. Jeszcze słychać świst lokomotywy i głos dzwonka. Zanim zatrzymał się pociąg, jeszcze koła wagonów skrzypią i warczą, a już owinął nas dym i jakaś niepojęta przez swą duszność atmosfera, pełna kurzu i woni, szara i ciężka. A zaraz w ślad zatem i inne wrażenie, co nie opuszczało nas przez całą drogę z Warszawy. Wrażenie ciekawości, a może i wstydu, że się jedzie po raz pierwszy do miasta nieznanego. A przecież był czas oderwać się od redakcyjnego stolika i zrobić raz tę 4-godzinną podróż i poznać miejsca, o których wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje. I analogia z tym odkrywaniem łodzi była używana nawet przez dziennikarzy w epoce, którzy porównywali siebie do Kolumbów. Przez lat wiele jako Kolumbowie łódź odkrywali dziennikarze. Łamy pism przepełniały się artykułami o nowo odnalezionym mieście, by za kilka lat zapomnieć o odkryciu i dać pole wynalazczości dla innego publicysty. Aż nadszedł czas przerwania ciągu tych dziwnych, stale powtarzających się obrazków. Nadszedł czas, że społeczeństwo zainteresowało się własnym miastem. Chociaż na tyle, że pamięta o jego istnieniu, a w uroczystych chwilach bilansów ekonomicznych kraju lubi się szczycić swoim wielkim ogniskiem przemysłowym. Po przyjeździe do Łodzi każdy zmysł, każdy niemal odcinek ciała odczuwał zupełnie co innego niż w reszcie miast. Więc mamy całe bardzo poetyckie często opisy dymu, huku, odgłosów, masy ludzi, którzy przechodzą. To doświadczenie, które było tak obce polskiemu dziennikarzowi, bo mowa cały czas o polskojęzycznych materiałach, pokazuje, jak bardzo Łódź odstawała od właśnie wyobrażenia polskiego miasta. Mimo że Warszawa przecież także miała dzielnice przemysłowe, nie było to tak całościowe, tak przyjmujące doświadczenie. Opary wznoszą się ku górze, dym tłucze się po dachach i ledwo horyzont widać, świst i turkot napełniają powietrze wrzawą, ulice przepełnione tłumem spieszącym, goniącym się wzajem, fale ludzi zajętych i zamyślonych. Wszystko to roi się, biegnie, a jeżeli zatrzyma, to chyba tylko po to, by coś obliczyć i zapisać i dążyć gdzieś dalej, z jakim celem i pośpiechem. Świadomość celu i wartość czasu przenika tu widać zarówno robotnika, jak i pracodawcę. Z tym doświadczeniem wiązało się też inne tempo życia, inne wartości. Znaczy momentalnie pojawiły się głosy na temat miasta, które jest amoralne, odrzuca tradycyjne polskie wartości, oczywiście nie tylko katolicyzm, ale także różnego rodzaju niemerkantylne wartości. Powstał nawet tak lubiany przecież, zwłaszcza w latach 90. Przez różnego rodzaju aktywistów, oddzielny termin na określenie właśnie bezlitosnego łódzkiego biznesmena, czyli lodzermensch. Wcale nie była to postać pozytywna, a raczej wyśmiewana i zdecydowanie nieprzystająca do ideałów na przykład polskiego szlachcica. Bardzo często zresztą w powieściach to polski szlachcic był protagonistą, człowiekiem dobrym, uczciwym, otwartym na cierpienie innych, empatycznym, a jego antagonistą był właśnie lodzermensch, który gonił tylko za zyskiem. Do tego stopnia, że w przeglądzie tygodniowym w 1902 roku zamieszczono definicję, kim jest lodzermensch. Co to jest lodzermensch? Wyraz obcy znaczy w dosłownym przekładzie łódzki człowiek. Zyskał u nas prawo obywatelstwa na oznaczenie typowego karierowicza łódzkiego, który gdyby w ogóle wiedział, co to jest poezja, mógłby powiedzieć o sobie słowami poety: wiarą mą pieniądz, dogmatem kariera. Zasadniczą cechą lodzermenscha jest brak wszelkich zasad etycznych. Cel uświęca środki, a celem jest zyskanie największej ilości pieniędzy. Praca od rana do późnej nocy, wyzyskiwanie ludzi i chwili, bezwzględna obojętność na to, co nie jest zyskiem. Oto wszystko. Gdy umarł Victor Hugo, jeden z lodzermenschów, dowiedziawszy się o tym, zapytał: a ile on zostawił? Autentyczne.
Elementem tego doświadczenia nowoczesności był też chaos, to znaczy rodzący się w Polsce kapitalizm, no, w Królestwie Polskim w tamtym czasie, niekontrolowany przez nikogo. Tak? Łódź jest pod zaborem rosyjskim, nie ma właściwie żadnych regulacji co do tego, czy pracują dzieci, kobiety, w jakim czasie, czy budując fabrykę budujemy chodnik, wygląda opieka zdrowotna. To zresztą jest bardzo dobrze opisane w literaturze na temat Łodzi, ale Łódź była miastem bardzo chaotycznym, budziła kontrasty. To jest kolejny ważny motyw, który pojawia się w tych reportażach. Bardzo dużo jest tam narzekania na to, jak to jest możliwe, że fortuny milionerów graniczą z ściekiem w ulicy, tak, że może być taka bieda koło tak dużego bogactwa. Można powiedzieć, że jest tu zawarta wczesna krytyka dzikiego kapitalizmu, a być może kapitalizmu w ogóle. Natomiast pod względem właśnie wyglądu, architektury, tkanki urbanistycznej, można powiedzieć, Łódź budziła także bardzo skrajne emocje. Pałac milionera stoi tuż obok lepianki robotniczej. W sąsiedztwie nowoczesnego, przez bogate rodziny zamieszkałego domu znajduje się rudera, w której mieszkają osoby rekrutujące się z warstw najuboższych. A gdy się jeszcze wspomni, że to chorobliwe powietrze wciągają w siebie płuca ludzie, którzy miliony na miliardy zamieniają, których stać na szampana, a którym brakuje wody czystej. Chciałby się dziwić i dziwić bez miary. Również szok budziło, jak w tak szybko rozwijającym się mieście, tak ogromnej metropolii właśnie nie ma kultury. To znaczy nakręcało to, była to woda na młyn dziennikarzy, że w mieście przemysłowym nie starcza miejsca na muzea, na pomniki. Bardzo prosto było wysunąć z tego wniosek, że to dlatego, że Łódź jest miastem młodym. Gdyby tu były szlacheckie tradycje I Rzeczpospolitej, prawdopodobnie wyglądałoby to inaczej. To była, powiedzmy, taka robocza teza dziennikarzy. Pod względem zewnętrznego wyglądu Łódź uderza przybysza chaotyczną plątaniną nędznych domków, pozostałych z dawnych czasów, ze wspaniałymi gmachami pobudowanymi w ostatnich czasach przez miejscowych potentatów finansowych. Gmachów historycznych, pomników lub innych w tym rodzaju godnych uwagi zwiedzającego zabytków brak w Łodzi zupełny, co łatwo objaśnić się daje niedawnym istnieniem miasta. Muzea, zbiory, biblioteki publiczne są to instytucje nieznane tu wcale. W szalonym iście rozwoju swym Łódź włożyła cały zapas żywotnych swych sił w troskę około materialnego, a nie intelektualnego bytu. Mawiają o Łodzi, ona nie ma historii. Kto zna to wielkie mrowisko ludzkie, w jakie Łódź przekształciła się obecnie, kto zbadał jej tajniki życiowe, ten pomimo całego swego uznania dla tego miasta pracy uczuje chwilę odrazę pewną, a przynajmniej obojętność zimną dla grodu bez historii. Zdziwienie wywoływało także zupełnie inny komponent społeczny. Trochę już mówię językiem tej XIX-wiecznej prasy, ale proszę sobie wyobrazić miasto, gdzie rzeczywiście o konkretnych godzinach rzesze robotników, ubranych często w koce, ubranych biednie, wylegają na ulicę. Miasto, które cały czas jest miastem wielokulturowym, wieloetnicznym i to widać, tak? To słychać przede wszystkim w języku, którym się mówi na ulicy. To zresztą trwa do lat 20., gdzie oczywiście żartobliwy, ale taki pierwszy przewodnik, który między innymi uwzględniał Łódź, radził do Łodzi zabrać słowniczek, a najlepiej nie wybierać się wcale. To jest jeden z komponentów, które tworzą właśnie poczucie obcości. To nie jest polskie miasto, to jest miasto obce. Ono i wygląda inaczej, także jeśli chodzi właśnie o ten komponent społeczny. Ubiory dziwaczne, mowa babilońska, służba Boga nieuporządkowana, obyczaje śmieszne, wyobrażenia zabobonne. Oto główne rysy tej części mieszkańców. Rewir ten, jak każde getto, stał się gniazdem ludzi odrębnych, nie należących do społeczeństwa. Tu zabobony wylęgają wstręt do nauki, a fanatyzm góruje, szafuje i panuje samowolnie. Budziło to lęki o porządek moralny, o to, jak właśnie takie siedlisko grzechu, rozpusty, braku obyczajowości, religijności, wyłamanie się też z pewnych narodowych norm, właśnie tej babilońskiej mowy, przemieszania porządków, wpłynie chociażby na wychowanie dzieci, tak? Jak tutaj przyszłe pokolenie wychowane w Łodzi będzie kształtowało Polskę. I warto zaznaczyć, że dzisiaj kosmopolityzm na przykład rozumiemy często pozytywnie. W tamtym czasie kosmopolityzm był zdecydowanie zmorą nowoczesności. To było właśnie to załamanie porządku, porzucenie tradycji i swojej przynależności, swojej tożsamości narodowej. I tak na przykład właśnie kosmopolityzmem straszono. Każdemu daje pracę, wydziera żonę, bałamuci córkę, rozkłada rodzinę i demoralizuje dziecko. Dla wszystkich ma jeden uśmiech i jeden wyrok śmierci. Poza różnicą etniczną była to przede wszystkim różnica klasowa. Pamiętajmy, że do Łodzi przyjeżdża głównie inteligencja i widzi te masy robotnicze, a ludzi wystawionych na doświadczenie pracy
Trudno powiedzieć, czy cięższej, czy nie cięższej niż w folwarku, niż w feudalnym systemie produkcji, ale o innym zupełnie wyglądzie. To też znalazło odbicie w tych wczesnych XIX-wiecznych reportażach. Zaspane oblicza, nabrzękłe oczy, niebieskie bluzy, chusty na głowach i nieodstępne w dłoniach blaszaki. Oto, co na wstępie rzuca się w oczy. Milcząc, tłum dochodzi do fabryki i znika w bramie jak w czeluści, wchodząc w nią zwolna, długo, leniwie. Zawieszając blaszki na gwoździkach tablicy, rozchodzi się po salach i za chwilę świstawki fabryczne milkną. Motor parowy wybucha dymem i parą, tysiące maszyn i wrzecion turkocze w łonie ceglanego olbrzyma. Huczą warsztaty, warczą wrzeciona, raz po raz trzaśnie pas transmisyjny, coraz namiętniej wre zgiełk roboczy, a w tym chaosie dźwięków miliona potwór ceglany wre, huczy i tętni. Inny skład społeczny Łodzi jednoznacznie miał prowadzić do właśnie miasta pełnego szumowin. To jest też określenie, które się często pojawia. Nie było jakby zrozumienia czy zgody, że pewne warunki definiują też to, w jaki sposób ludzie żyją. Bardzo często więc nie tylko o braku moralności posuwano się aż do oskarżeń o to, że jest to właściwie miasto także występku. Bardzo ładnie to się składało z retoryką tego, że jest to właśnie miasto amoralne. Nie ma tutaj przecież naszej katolickiej, polskiej wiary. W związku z tym oczywiście rozpada się cały system społeczny. Nic dziwnego, że ci, którzy oprócz bytu dla ciała chcieliby znaleźć w Łodzi odrobinę karmy dla spragnionego ducha, odwracają się od tego miasta ze zniechęceniem, niemal ze wstrętem. Stąd każda inteligentniejsza i myśląca jednostka zagnana losem do Łodzi wyrywa się stąd jak może najprędzej z kajdan parafiańskiej małostkowości, połączonej z czczością życiową, urozmaicanej jedynie namiętnością i brudną walką o pieniądz i ucieka chętnie do najlichszej małomiasteczkowej dziury, gdzie worek złota nie zastawił jeszcze takiej rażącej pomiędzy ludźmi granicy i gdzie człowiek człowiekowi wilkiem nie jest. Łódź tylko ilością mieszkańców imponuje, jakość natomiast przeważnie do mentów i szumowin społecznych zaliczaną być może. Jeśli już w Łodzi grano jakąś muzykę, to szydzono, że jest to tylko właśnie huk fabrycznej produkcji, ewentualnie dostaw do tych fabryk. Także dym, huk miał zastępować łodzianom jakąkolwiek właśnie wyższą kulturę. Natomiast warto wspomnieć, że to właśnie w Łodzi było pierwsze kino, ta kultura popularna, kultura masowa rodziła się tutaj, natomiast nie znajdowała zrozumienia właśnie wśród tych, którzy opisywali miasto. Jakąż to muzykę słyszeć można w Łodzi? Świst maszyn parowych, huk młotów, brzęk dzwonków, skrzyp warsztatów i turkot wozów fabrycznych. Ależ nieustanny ten iście piekielny koncert musiał znieczulić słuch mieszkańców na wszelkie estetyczne dźwięki. W ogóle na ulicach brak wdzięku i elegancji, brak umiejętności chodzenia po wąskich ulicach, bez popychania się, brak nawet zwyczaju u ludzi nieraz przyzwoicie ubranych używania w pewnych funkcjach życiowych ogólnie przyjętej chustki do nosa. I pomyśleć sobie, że na zachodzie nie wolno spluwać na ulicę. Oczywiście w Łodzi można było spluwać na ulicę, a pewnie robiono jeszcze i gorsze rzeczy. Wyłania się nam z tego właśnie obraz miasta, w którym w kawiarniach nie dyskutuje się o literaturze, ale o giełdzie, podkrążone oczy, niechlujna odzież i właśnie plucie na ulicę. Taki mniej więcej obraz Łodzi się z tego wyłaniał. I pokutował na tyle silnie, że kiedy wreszcie pojawiły się polskie głosy polskich elit, które w dwudziestoleciu już rzeczywiście w Łodzi zagrzały miejsca, zaczęła się wytwarzać ta kultura wysoka, własna dla Łodzi inteligencja, momentalnie to sproblematyzowały. Pojawiły się też głosy właśnie próbujące zaradzić temu złemu wizerunkowi. Jeżeli wygląd Łodzi razi swą brzydotą, jeżeli w stolicy pracy polskiej upośledzenie i zaniedbanie na polu urządzeń miejskich jest niesłychanie wielkie, jeżeli wreszcie Łódź dzisiejsza przedstawia karykaturę prawidłowej rozbudowy miasta, to przyczyn tego zjawiska szukać należy nie w czym innym, ale w anormalnych warunkach rozwoju Łodzi. Takie przekonanie pokutowało do tego stopnia, że kiedy pojawiły się w ogóle pierwsze teksty naukowe o mieście, tłumaczono się, dlaczego w ogóle podejmuje się ten temat. Siłą opinii, szczególnie literackich, mianujących Łódź złym miastem, środowiskiem interesu, plajt, krainą bezwzględnego materializmu, siła arbitralnych osądów przybyszów z innych dzielnic, nazywających nasze miasto największą w Europie wsią, jest tak sugestywna,
że nawet rdzenny łodzianin biorący na przykład od lat kilkudziesięciu bezpośredni w życiu kulturalnym miasta udział jest pod wpływem tych krytycznych zdań i niejednokrotnie zastanawia się, czy w ogóle można mówić o życiu naukowym w Łodzi. O ile jeszcze w latach 20. możemy zrozumieć, że te XIX-wieczne stereotypy, te pierwsze przedstawienia były czymś bardzo silnym, no można się zastanowić, jak to było w latach kolejnych. I wydaje się, że do dzisiaj właściwie mierzymy się z tym stereotypem złego miasta, a na pewno mierzyliśmy się właściwie przez cały PRL, mimo tego, że Łódź, można powiedzieć, idealnie pasowała do powojennej retoryki właśnie uprzemysłowienia, gwałtownej industrializacji ze swoimi tradycjami 1905 roku i kultury robotniczej. Wmówiono ci i uwierzyłeś, że miasto to jest szpetne. Nielubiane przez ciebie miasto twoje staje się jeszcze brzydsze. Manifest Grupy Urząd Miasta z 1979 roku. Tym może mało pogodnym cytatem chyba należy zaapelować, żebyśmy trochę lepiej tą naszą Łódź rozumieli, a przez to być może także lubili. Zainteresowanych zapraszam do książki, która powstała właśnie badając ten temat, nie tylko w XIX wieku, ale także po I wojnie światowej, po II, po 89, czyli we wszystkich kluczowych momentach, kiedy w jakiś sposób miasto definiowało się na nowo. W tej chwili ta publikacja jest dostępna tylko po angielsku, ale myślę, że do końca 2020 roku zostanie także wydana po polsku pod tytułem Z bawełny i dymu. Zapraszam.